Dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie jeszcze kolejny filmik, tym razem z tymi dwoma chińskimi trymerami do brody. Oczywiście można to używać też do innych rzeczy, części ciała. I powiem wam tak, tu są dwie wersje, tak jak już wcześniej pokazywałem i nie byłbym sobą, gdyby, to jest ta lepsza wersja, którą dostałem teraz w wysyłce, otworzymy sobie ją, zobaczymy jaki tu siedzi lajonek, no i przy okazji jeszcze się przyjrzymy tej płytce, która ładuje tego lajonka, czy może tam można tego rezystorka zamienić tak, żeby pompował po wymianie oczywiście na większy lajonek z większą pojemnością, załóżmy, nie wiem, 2000, to wiadomo, że szybciej byśmy chcieli to naładować, a nie czekać całą noc. Także to sobie spróbujemy zobaczyć. No i co? I popatrzcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma. Tutaj mamy plastikową jakąś taką obudowę, tutaj full professional, wszystko jest w metalu. No tylko to jest plastikowe, gdyby to było z mosiądzu, rewelacja. No i różnica jest taka, że słuchajcie, włączam tą, ta na zielono świeci, a ta na niebiesko, no i wydaje też troszeczkę inny dźwięk, także podejrzewam, że silniczki są może troszeczkę inne, gabarytowo to samo, no i jeszcze różnica dosyć istotna, zobaczcie, ten jest o wiele szerszy, także no kurde, Hinole mają naprawdę rozmach. Teraz tak się włączam dwie. Wyścig! Dobra, bez głupot. Słuchajcie, tu jest już zmodyfikowana wersja. Ma włożonego lajonka, który powinien... No w zasadzie nie wiem ile na jednym ładowaniu, ale już chodzi trochę czasu, katuje go i dalej zapieprza na tym lajonku. Także dzisiaj rozkręcimy sobie tego. No i co, jesteście ciekawi, co tutaj w środku siedzi? Zastanawiam się tylko nad jedną kwestią. Czy muszę tutaj to wszystko rozkręcać, żeby dostać się... W zasadzie to jest z dwóch półek chyba. Także nie, zaczniemy od tej strony na razie. Zaczniemy od tej, wysuniemy tą zaślepkę tutaj do góry. Zobaczymy, czy to uda się jakoś powyciągać. Także biorę sobie coś takiego, to powinno dać rady. Podważam tutaj z tej strony. To bardzo łatwo wychodzi właśnie takim nożykiem. Już widać, że pięknie schodzi. Także patrzcie się na to, co tutaj Hinole upchali do tej wersji. Strasznie chciałbym mieć tą wersję z LCD-kiem. No nie mogę wyciągnąć, bo niestety trzeba rozkręcić to i dostać się tutaj, żeby to po prostu wyciągnąć. Także idę po zestaw do rozkręcania. No, oczywiście to jest troszeczkę za duże na te śrubki, chociaż tutaj. Dobra, czemu nie? Spróbujemy. Słuchajcie, dwie śrubeczki. Nie, musi być podstawka. Muszę sobie te śrubki jakoś pogrupować, żeby nie pomylić. Dobra. I uwaga, teraz jest... Gdzie to tutaj się przykleiło? Dobra. Taki motyw, żeby tego nie spierdzielić, to się trzyma tutaj. Dobra, to jest w ten sposób. Ok, są dwie części w zasadzie, ale postaram się tego nie popsuć, bo to pewnie trzeba będzie potem jakoś ułożyć. No i dobra, to sobie wyciągniemy. Zostały nam tutaj dwie śrubki. Da radę tym? A, kurde, dało rady. Śrubki takie. Też do Niteotolsa. Jezu, wypadło mi wszystko na zewnątrz. Ale numer. Poczekajcie chwilę, bo coś jeszcze tutaj... Nie sądziłem, że to tak się zakończy. Mówię, plastik. Gdyby to było z mosiądzu, coś pięknego. No i sytuacja ta sama. Zobaczcie, jaki mikrus. I co to ma być? Także tutaj
Teraz tak o, dla potomnych minus i plus. Plus to biały. M plus. No i tutaj bateria przechodzi przez tego tutaj. Co to jest w ogóle? Słuchajcie, to nie jest ten. Spróbuję to troszeczkę powiększyć, ale to nie jest układ do ładowania. Ten taki, wiecie, co ładuje lajonki, nie? Tutaj coś zastosowano. Zobaczmy sobie tutaj. LY 3205. Dobra, szukamy szybko w necie, co to jest LY 3205. Słuchajcie, jestem totalny fuksiarz. Zobaczcie, co znalazłem w internecie. LY 3205. Jaka chińska stronka w ogóle. Coś tutaj pisze, nie? 5 mikroampera. Pewnie w spoczynku. 1,3 ampera, 0,55 ampera, 2,9 V, PMOS, jakieś takie informacje. I teraz patrzcie, mamy tutaj schemacik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 nóżek. Input jest tako V-in. V-in. Bateria. Jest tutaj 4,2 i GND. Czyli pod 1 i 2 idzie bateryjka. Tak domniemam. No i tutaj jest motor, tak? Wyjście na ten silniczek. I teraz, żeby regulować tutaj, tu jest przełącznik na 4. Tu są jakieś rezystory. 2 kg i 2 kg. V-in. Przydałoby się jakaś, kurde, ten po angielsku. Dobra, tutaj mamy jeszcze chyba ten sam. LY 3205. Tylko powiem wam, że nie znalazłem żadnego datasheeta. Czy to jest jakiś datasheet? Dobra, trzeba znaleźć tutaj jakiegoś datasheeta do tego. Bo tak się zastanawiam, czy tutaj można regulować w jakimś stopniu. To jest do ładowarki. Wejście pewnie. V-in. Tu jest wyjście. Aha, dobra, tu jest wyjście na diodę tą LED. Że ona nam pokazuje po prostu stan naładowania i rozładowania. Czerwona i zielona. Czegoś tak. Przycisk włączający. No i mówię, tu jest wyjście pod ten silniczek. Kurde, chyba nie można na tym układzie regulować wyjścia, ale tutaj jest coś 1,3 ampera i 0,55 ampera. Dobra, przetłumaczmy sobie to w Google tłumaczu. Co tu w ogóle coś piszą Chińczyki na tym. Skopiujemy to. Gdzie tu mam? Translate. Tłumacz zaznaczony tekst. Zobaczymy, czy uda nam się to przetłumaczyć tą wtyczką. Ale coś strasznie muli, także otworzę normalnego tłumacza, no i zobaczymy, co oni tam będą pisali. Dobra, wszystko w temacie, już rozumiem, o co chodzi. Tutaj nie ma regulacji, to po prostu jest sam ten moduł ma jakby tak zrobione, że on będzie tylko tak ładował. I tutaj pisze, że co? Prąd ładowania LY 3205 wynosi 0,55 A, czyli myślę, że to spoko jest, jeżeli chodzi o jakiś taki lajonek 2000 mAh. Naprawdę, wartość jest satysfakcjonująca. I co dalej pisze? Maksymalny prąd wyjściowy. Tam było 1,3A po chińsku, nie mogliśmy skumać, o co chodzi.
Maksymalnie może to dać na wyjściu właśnie 1,3 ampera. Można go również wykorzystać do rozszerzenia rurki PEMOS w celu uzyskania zastosowania większych niż 1,3 ampera. Nie wiem, o co chodzi, w jakiejś przetwornicy czy coś. L3 kontroluje przełącznik wyjściowy, naciskając przycisk, a zamknięcie jest włączone i ponownie włączone. No czyli ma takie jakby dwa stany, nie? Funkcje budowy ciągu dioda, budowy most, maksymalny prąd silnika, coś takiego. No i jakąś ochronę jeszcze w sobie posiada ten układzik. Czyli po prostu taka prosta konstrukcja. Za bardzo tutaj nie poszalejemy niestety, z tego co widać. Także słuchajcie co, jedynie tylko co wchodzi w grę to czas na wymianę lajonka. No kurde, to są ogniwa, słuchajcie, z hulajnogi. To są naprawdę dobre ogniwa. 18650 26V 2,55 Ah, czyli 2550 mAh. W porównaniu do tego tutaj no name'a, gdzie nic w ogóle nawet nie widać co pisze, to będzie 100 razy lepsze zastosowanie. Czyli co robimy? Modyfikujemy tą golarkę trymera. No i co? Tak jak mówię, nie da tutaj nic zdziałać, jeżeli chodzi o jakieś modyfikacje. 0,55 A spoko. Silniczek jak silniczek. I co? Wymieniamy lejonka. W tym celu uruchamiam stację, idę pod synę, topnik i zaczynamy zabawę. Dobra, słuchajcie, najpierw sobie dam troszeczkę topnika tutaj na TT. I teraz tak. 380, trochę cyny i zaczynamy zabawę. Ok, plus to biały, czarny to minus, wiadomo o co chodzi. Dobra, odlutowane. I teraz trzeba będzie tutaj na tym. Dobra, trochę topnika. Czyścimy grota. No i szybciutko dajemy cyny. Dobra, jest piękna kropelka. Tak naprawdę on się dużo nie nagrzał. Kiedyś ktoś sprawdzał to ładnie na termowizji. Jak się nagrzewają te lajonki, bo ktoś tam pisał, o kurde, niszczy się. Tak naprawdę nie zniszczymy, jak to szybko zrobimy. Co prawda lepiej jest to. No i słuchajcie, pięknie, druga kropelka. I teraz taką, minus do minusa. Teraz trzeba uważać, będzie trochę niebezpiecznie, to są, nie wiem, 10 amperów wydajności, czy tam 7. Minus przylutowany. I uwaga, lutuje plusa. Lutuje plusika, pięknie. Dobra, jest 380. Pięknie zlutowane. Sprawdźmy, czy w ogóle silnik będzie działał. Czyli bardzo prosta konstrukcja. Nie działa. Słuchajcie, nie działa silnik. Ale jazda. Muszę szybko sprawdzić. A najlepiej jak to rozlutuje. Ile ten lajonek ma? Bo coś się popsuło. Dobra, miernik w łapę. Jezu, jeszcze sondy mi wypadły. Czy wypadły? Wyciągałem je. Dobra, szybko sobie zmierzymy. Ile tutaj jest w ogóle na tym lajonku. Uwaga, chwila prawdy. Minus. Nie mówcie, że on jest tak rozładowany. No, jest rozładowany kompletnie.
Dlaczego? Pytam się. Dobra, odgotowuję go. Włożę go do testera za chwilę. Czyli ten jest po prostu do szybkiego naładowania. Ale że ja mam tam gdzieś odłożone te lajonki, to idę po następnego. Dobra, słuchajcie, mam. Ten ma 4,17, czyli jest naładowany. Także bierzemy tego. Tylko teraz trzeba tutaj na tym odlutować sobie tą cynę, żeby to złapało. Najpierw tego. Dobrze, zaraz będzie szybka akcja. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ok, jest, tyle wystarczy. Tak jak mówiłem, żeby nie grzać go za mocno. Czyścimy grot, bardzo ważna część. Ok, pięknie jest. No i teraz znowu lutujemy. Minus, czarny. Ok, teraz uwaga, delikatnie, plus do plusa. No i właśnie, teraz takie pytanie jest do Was. Powiedzcie mi, czy najpierw powinno się lutować plus, czy minus, czy na odwrót? Podłączając takiego lajonka do takiego układu. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra, test. Działa? Chodzi. Idzie jak dzida. Słuchajcie, 4 V. To teraz takie coś. Wkładamy silnik. I teraz jest... Zobaczcie, jaki jest patent. Tutaj, żeby zabezpieczyć się, oni dają takie te. Także też to włożymy. Lajonek, żeby nie było po prostu zwarcia. Nie, to muszę inaczej. To musi być z tej strony. Czyli plus to było tam, bo nawet są ślady chyba. No, czyli dajemy to tutaj. Teraz plusem lecimy w tą stronę. No i nie przewidziałem jednej kwestii, że tutaj są kabelki troszeczkę za krótkie, ale obejdziemy to w prosty sposób. Skrócimy sobie tą gąbeczkę w ten sposób, że teraz zrobimy coś takiego, że będzie tak, o nie? Teraz jak dam tu, zobaczcie, na styk, w ogóle na styk, kurde. Teraz trzeba będzie wyciąć też taki malutki kawałek, podłożyć go tutaj pod tą stronę. Słuchajcie, tu musi być musowo, bo to przecież jest ok. Zamykamy go powoli. No i to nawet pięknie się ułożyło, bo to jest w tej obudowie do ładowania. Dobra, teraz muszę tutaj jakoś te kable ogarnąć. Chwila, nie wyjmij. Dobra, zamykam go. Ale widzę, że ta gąbka jeszcze jest za dużo. Także modyfikujemy. Jeszcze tniemy. Tylko teraz już jest taka zabawa. Wiecie jaka, nie? W chirurga. To ma być taki plasterek, jak termopady są nałożone. Dobra, jest. Nawet zrobię jeszcze jeden taki patent. Tym klejem podkleję, żeby się to trzymało. Słuchajcie, to nawet będzie bezpieczniej, wiecie? Bo to jak się potem przyklei, to nie będzie nigdzie latało. Dzięki temu tutaj na tym plusie, o,
I teraz spróbujemy to włożyć. Tylko najlepiej jakby te truciki tak, o, w ten sposób. To jest zabezpieczone na szczęście wszystko. Wkładam powoli. Dobra. I teraz tego też tu wysmaruję klejem i dam na tą drugą stronę. Jest. Mówię, T7000, B7000, tam są różne wersje, się jednak przydaje. Teraz tutaj na minusa. Dobra. Próbuję to zamykać. I teraz takie coś. Tu muszę to ułożyć. Dobra, jest. Czy tu są jakieś otworki, żeby to włożyć w jedną stronę? Dobra, weszło. Udało się. Pięknie jest. Elegancja Francja. Jak fabryka. Trochę cięższy. No ale zamiast takiego mamy pełnoprawnego lajonka. Tego nie wyrzucam, bo to się przydaje. Chociaż ja dostałem od kumpla takie fajne, kurde, do podklejania i to by się też pięknie nadało. Nie musiałbym tym klejem się bawić. Także słuchajcie, składamy to. No i teraz zacznie się zabawa, bo trzeba to złożyć. Trzeba to złożyć. Trzeba też silnik obrócić tak, żeby były otwory na śrubki w odpowiednim miejscu. Słuchajcie, muszą być jeszcze tutaj ułożone śrubki pod te złącze. Także pamiętajcie też o tym, jak będziecie robili taką modyfikację. I teraz tak, te dwie śrubki ja sobie zrobię patentem. Coś takiego. Ok, na razie ręcznie spróbuję tym. Tak, żeby tylko złapało. Tu drugą jeszcze śrubeczkę damy. Dobra. Ok. Dokręcimy. Jest, pięknie. Wszystko jest fajnie teraz tu skręcone. I teraz słuchajcie, motyw. Jak to było, nie? Dobra, bierzemy to w ten sposób. To się zapierało jakoś tu, nie, chyba to było tak. O, w ten sposób. Ten deseń, tak? Dobrze to robię? Widzicie, to jest właśnie to, że nie zrobiłem sobie żadnego zdjęcia. Potem na nagraniu pewnie będę widział, gdzie co było źle. Ale chwila, niech się zastanowię. To ma wchodzić tu, czyli to. To ma na pewno wejść tak. W ten sposób. No, zgadza się. I to teraz dajecie tu pod spodem. Tak o. Ten deseń. Tylko to jest ciężko utrzymać tak w ręce. O, słuchajcie, dajecie w ten sposób. I teraz będzie motyw, że muszę złapać to, obrócić w drugą stronę. Jakoś tak. Albo tak. Nie, tak ma iść. Kurde, jest trochę zabawy z tym. Nie jest to takie raz, dwa, trzy, jakby się niektórym wydawało. Nie, to ma iść tu. Źle to kurde montuje.
Dobra, już wiem chyba jak. To było w ten sposób. No, teraz nawet się to jakoś układa. Dobra, to jest w ten sposób. Tak? Tylko chcę to kurde w jednym kawałku złapać. I teraz co? Jak to kuźwa jest? Tak. Dobra, już rozumiem. Już skumałem, dajcie mi chwilę, nie krzyczcie. Wydaje się to proste, ale powiem wam, żeby to tutaj jeszcze to się nagina, jeszcze to się roztegowało. Ja pierdzielę. Słuchajcie, bo motyw jest taki, że to i to ma tu wejść. Albo pomiędzy te. Ok. I teraz tego wichajstra muszę... Nie, to było jeszcze inaczej. Dobra, zacznę jeszcze inaczej. Zacznę tak? Nie. Nie tak. Tak? No i na pewno to ma być tutaj, nie? Dobra. To jest tutaj przykręcane? Nie. To tylko tą część. Okej, dobra, to sobie ułatwimy. Tą część tylko trzyma tamto. Także to można przykręcić teraz. Dwoma śrubkami. Bo tamta część jest trzymana tylko przez te dwa druciki sprężynujące. Także ja sobie najpierw to skręcę tak o. Dobra, niech będzie na razie tyle. I teraz patrzcie się. Motyw jest taki, że po prostu to musicie jeszcze nałożyć. Tutaj. O, jest. Pięknie weszło. Elegancko. Full professional. I teraz trzeba złapać tylko tutaj. Ja dam tak o. I teraz jeszcze będzie taka fajna kwestia wam do pokazania. Nie, zrobię tak. Na te. Widzicie? Bo tutaj macie jeszcze takie dwa jakby rowki, w które możecie to powkładać. Ja dam w te skrajnie po lewej i prawej stronie, a tu mamy jeszcze ten, jeszcze możemy nawet tu włożyć. Dobra. Słuchajcie, sprawdzamy, czy to działa. Hula jak ta lala. Jak nówka. Test. Moja ręka z włosami. Uwaga, lecimy, czy tnie, czy nie. Ależ to leci. Jak brzytwa. Pięknie poszło. Tu miałem gdzieś ten pędzelek. Dobra, modyfikacja wykonana. Z lajonkiem tym dużym. Czyli słuchajcie, mam dwie mega tanie maszynki do golenia, które są zmodyfikowane o pełnoprawne lajonki, a nie jakieś, Boże, co to jest, kurde, w ogóle ile to waży. Naprawdę, modyfikacja tej maszynki do brody na lajonki 18650 czyni ten produkt naprawdę świetnym produktem, chińskim produktem. I tutaj muszę powiedzieć Chińczykom, pogratulować Chińczykom za to, że coś takiego wypuszczają. Myślę, że dużo ludzi, jak obejrzy ten filmik,
to pewnie niektórzy kupią takie maszynki do domu. Jak to ktoś napisał w komentarzu, ma Philipsa, markową maszynkę i ta chińska nie odstaje. Także coś w tym jest. A jeszcze jak weźmiecie pod uwagę, że są wersje, które naprawdę są fajne, bo to już cała ta głowica jest z metalu, nie tak jak tutaj, że plastikowa, a tu taka plastikowa wkładka w zasadzie, a pod spodem jest coś takiego, no to jest troszeczkę gorzej zrobione, ale ta wersja za 8 zł z wymienionym lajonkiem, który teraz teoretycznie pozwoli mi na, nie wiem tak naprawdę na ile. No myślę, że na dużo. Dobra, jeszcze tylko tak o. Sprawdzę. Akurat mam pod ręką kabel, czy ładuje. Jest, ładuje, na czerwono się świeci dioda. I tak jak było na tym układzie opisane tam na tej chińskiej stronce, 0,55 A. Także ona miała 4,17, tu dużo nie potrzeba jej do naładowania. I co? I tyle w temacie. Kończę ten filmik. Kolejna modyfikacja maszynki do golenia trymera, czy jak tam zwał to. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej wersji. Podoba wam się? Lepsza jest, nie? Na pewno. Jest lepiej wykonana. Tylko trzeba o nią dbać, czyścić tutaj te ostrza. Nie wiem jak to ostrzyć, w razie czego. To jest już trudny temat. Pod mikroskopem, jakimś papierem wodnym. Nie mam pojęcia, nigdy takiego czegoś nie ostrzyłem. Także dwie maszynki zmodyfikowane. Naprawdę polecam z całego serca. Nie tylko ja, zresztą wy też jak macie je, to też możecie powiedzieć, że nie ściemniam, tu nie ma żadnej ściemy, to są fajne sprzęciki. Za tą kasę rewelacja. Pozdro, trzymajcie się.